Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego zielona woda w akwarium wcale nie jest taka zła, a nawet może być przydatna do groomowania ranczu i właśnie też o tym groomingu naszych kochanych ranczusiów Wam opowiem. Ostatnio dostałam się do konkursu w groomowaniu ranczu. Zapisałam się tam z dwójką swoich dzieciaków, Sprinkle i Pop Crush. I konkurs ten polega na tym, że przez 2 miesiące będziemy groomować rybę i kto osiągnie najlepsze efekty pod względem wzrostu, koloru, kształtu, ten po prostu wygrywa. Wprawdzie mi wcale nie o wygraną tutaj chodzi, chciałam się bardziej pokazać, ale też nauczyć się kilku trików i przetestować pod kontrolą może ekspertów parę rzeczy i parę pomysłów, które mam. Wydaje mi się, że nie wygramy tego sprintu, ale na dłuższą metę możemy wygrać maraton, bo moim celem jest wygroomowanie pięknych i zdrowych, odpornych ryb. W ogóle co to jest grooming? Mam o tym odcinek. Grooming ogólnie to są wszystkie zabiegi polegające na tym, żeby wyciągnąć z ryby maks potencjału, na jaki pozwala jej genetyka. I zazwyczaj hodowcy skupiają się na tym, żeby to był maks potencjału, jeśli chodzi o wygląd, czyli na przykład kształt i kolor. Ja patrzę na rybę trochę bardziej holistycznie i też skupiam się na tym, żeby ryba oprócz tego, że jest piękna, to poruszała się pewnie, z gracją, ale także z dobrym balansem. Bo co nam z pięknej ryby, kiedy ona pływa do góry brzuchem. Ale też skupiam się na tym, żeby urozmaicać swoim rybom życie, żeby wprowadzać bogatą dietę i to właściwie ten grooming to jest cała ta opieka, którą nad nimi sprawuję i zajmuje mi to parę godzin dziennie. A teraz o zielonej wodzie. Będąc nowym właścicielem welonów, można przeżyć szok, widząc farmy zajmujące się welonami i hodujące je w zielonej wodzie. No ale jak to zielona woda? Przecież pani z zoologa mówiła, że woda zielona jest niedobra i chciała mi wcisnąć na nią 100 000 preparatów. Na polskim YouTubie też nie znalazłam nic, co by potwierdzało, że zielona woda jest dobra. No to jak jest z tą wodą? No więc zacznijmy od podstaw. Żeby osiągnąć zieloną wodę, musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, potrzebujemy dobrego, mocnego światła słonecznego, ale mogą to być też światła LED o pełnym spektrum, chociaż ja mam zwykłe. Potrzebujemy też okrzemków, które będziemy usuwać stopniowo, jakiegoś niewielkiej ilości amoniaku, NO3 oraz fosforanów. Jak widzicie, zielona woda może powstać w nowych zbiornikach i faktycznie wtedy, jeśli dzieje się to przez przypadek, może świadczyć o tym, że mamy jakieś problemy z zachowaniem balansu naszego akwarium. Ale kiedy robimy to z głową, ryby są bezpieczne i nie dzieje im się krzywda, a kiedy zieloną wodę osiągniemy, możemy wyciągać właśnie maks potencjału z naszych ryb. Czasem do zielonej wody dochodzi wtedy, kiedy mamy niedostateczną filtrację czy akwarium przerybione. Mi się udało osiągnąć zieloną wodę 2 razy. Pierwszym razem to był przypadek. Na początku to akwarium stało tutaj za mną i to jest miejsce, gdzie wpada bardzo dużo promieni słonecznych. Ja używam tutaj zwykłych LEDów, które nie mają żadnego full spectrum, po prostu jasny i niebieski LED i nic takiego, ale akwarium było przerybione, filtracja była taka sobie, podmianki były dosyć częste, zaczął się robić mi zielony glon i tak naprawdę parametry były już stabilne, więc tutaj nie mogła być zielona woda, ale zanim 5 dzieciaków pojechało do nowych domów, postanowiłam je przetestować pod mikroskopem i znalazłam 2 zdechłe trichodyny. Oczywiście nie znalazłam żadnej żywej, ale wiedziałam, że skoro są zdechłe, to prawdopodobnie gdzieś muszą być żywe albo były i nie chciałam wysyłać dzieciaków z potencjalnym pasożytem do nowych domów, więc zrobiłam im kąpiel 4-godzinną w nadmaganianie potasu. Też jest to najlepszy środek na trichodynę i właśnie po tym, kiedy prawdopodobnie cykl się załamał, bo bakterie dobre również zostały wybite, wtedy osiągnęłam zieloną wodę. Udało się ją utrzymać przez dłuższy czas, świecąc dokładnie tyle samo, czyli jak mi się przypomni rano i po południu wyłączam.
i właściwie podmianki tutaj były co 36 godzin robione i ta zielona woda była całkiem ok. Później, kiedy przyszło to nowe akwarium dzieciaków postawiłam na ziemi i nie świeciłam tam w ogóle światła, bo myślałam, że światło słoneczne będzie wystarczające, żeby utrzymać zieloną wodę. Jednak przeliczyłam się i woda się wyklarowała. Drugie podejście moje do osiągnięcia zielonej wody było troszkę bardziej przemyślane. Po pierwsze, ta zielona woda poprzednia pozbawiła mnie glonów ze ścianek. Dno oraz ścianki były dosyć przejrzyste, bo po prostu ta zielona woda rywalizuje z glonem ze ściany i po prostu go usuwa. Więc tutaj nie miałam tej bazy, za to zaczęły się robić okrzemki, które stopniowo usuwałam, ale też wiedziałam, że potrzebuję jakiegoś amoniaku albo jakiegoś lekkiego zachwiania parametrów. I tutaj z pomocą przyszło mi to, że zwiększyłam temperaturę i karmiłam troszkę więcej i zaniechałam jednej podmianki i właściwie wtedy woda zaczęła się robić taka żółtawa, żółto-zielonkawa. Kontynuowałam to karmienie właśnie przez ten ostatni tydzień, zwiększone karmienie, ale już normalny cykl podmianek. Odkąd dzieciaki są na groomingu, na tym konkursie, robię podmianki codziennie. No dobra, no ale po co nam ta zielona woda, skoro nie jest to ani ładne, ani też świadczy o braku balansu? No właśnie po to, że kiedy sprawa się ustabilizuje, woda zielona ma szereg różnych korzyści. Po pierwsze, jest dodatkowym filtrem w naszym akwarium. Po drugie, natlenia wodę. Po trzecie, jest źródłem pożywienia. Ryby pływając właściwie cały czas ją przecież inhalują. Woda zielona jest bogata tam się dzieje impreza, karnawał. Jak się sprawdzi pod mikroskopem, to po prostu nigdzie w życiu nie widziałam takich żyjątek, bo tam się po prostu dzieje. I właśnie przez to też, że ta woda jest taka bogata, też ryby nabierają pięknego koloru. Jest też bogata w białko, jest bardzo odżywcza. I też musimy to mieć na uwadze, że właśnie ryby też się tym odżywiają, żeby nie przekarmiać. Oczywiście jest używana też jako narzędzie do groomingu, o czym oczywiście za chwilę powiem. Zielona woda też działa jak probiotyk, wzmacnia układ odpornościowy i to też jest kolejny plus, który mnie przekonuje do tego, żeby ją trzymać, gdyż moim celem jest osiągnięcie ryb właściwie niezniszczalnych, które będą bardzo odporne na wszelkie patogeny. No i właśnie też oprócz tego, że jest takim probiotykiem, to też zwalcza patogeny. Minusem zielonej wody jest to, że nie zawsze widać w niej ryby. Wprawdzie nie dążymy do takiej wody, która jest bardzo ciemnozielona i jest bardzo gęsta, gdyż to może świadczyć już o jakimś problemie z wodą. Natomiast nawet taka woda lekko zielonkawa utrudnia nam widzenie ryb, więc ja na przykład wyciągam je, no może nie codziennie, ale przy co drugiej podmiance sprawdzam, jak się czują, zwłaszcza, że są w okresie, kiedy intensywnie rośnie im kaptur, więc też sprawdzam, czy nie ma tam żadnych infekcji, stanów zapalnych, nic takiego. No i przy okazji raz na jakiś czas, na tydzień czy raz na dwa robię rutynowe testy pod mikroskopem, więc warto czasami je wyciągnąć i nawet nie muszę ich trzymać w ręce czy obracać, po prostu wkładam je do mniejszego pojemnika, nawet w tej samej wodzie, ale po prostu wtedy łatwiej mi zobaczyć, jak się one ruszają i rozwijają. Innym minusem zielonej wody jest to, że ryba robi się bardziej okrągła. I wprawdzie może nam się to podobać u ranczu, chociaż ja właśnie po tym, jak widzę, jak się zmieniają, że robią się bardziej takie kulki dosyć szerokie i z długimi brzuchami, to właśnie uważam, że to akurat na tym etapie jest minus, bo zapobiega tak jakby przez to, że ta woda jest taka gęsta i te ryby mają troszkę ograniczony ruch, to jednak nie rosną na długość aż tak, tylko właśnie są takie bardzo skompresowane i ubite. Dobrze, a teraz przejdźmy do samego groomingu i chciałabym też zrobić taki mini słownik faz wzrostu ranczu, zresztą każdego balona. Kuroko to jest japońska nazwa tak naprawdę na postać w teatrze, która zawsze jest ubrana na czarno, a u welonów jest to po prostu ten wiek, kiedy rybka ma jeszcze swój dziecinny kształt i zaczyna się ta faza od momentu, kiedy taki ranczu może już zjeść samodzielnie robaczka, aż do czasu, kiedy straci swój dziecinny kolor i zacznie się wybarwiać. Czasem u ranczu nazywa się tą fazę również po angielsku BBR, Black Baby Ranchu, no i właśnie oznacza mniej więcej to samo. Druga faza to jest Tosai.
To jest rybka, która jest przed ukończeniem pierwszego roku swojego życia i zaczyna się właśnie wtedy, kiedy ryba nabiera koloru, ale jeszcze nie ma w pełnej sprawności płciowej. W wieku Tosai jeszcze ostateczny potencjał wystawowy jest niejasny, chociaż można już zauważyć, zaobserwować cechy i dobrze rokujące ryby. Kolejnym etapem jest Nisai, to jest ryba już dwuletnia. Tutaj mamy ograniczone pole do popisu, jeśli chodzi o grooming, bo te najważniejsze etapy wzrostu, kształtowania szkieletu czy mięśni już mamy za sobą, natomiast dalej na tym etapie możemy się zająć groomingiem, na przykład troszkę podrasować kolor. Zobaczcie, mój Big Mac ma 12 lat i w zeszłym roku dopiero zmienił kolor, nabrał kolorów. Także na każdym etapie da się poprawić kolor. Można oczywiście w tym wieku również też dalej groomować kaptur, żeby był większy, jeśli oczywiście mam taki potencjał genetyczny rybka. Po wstąpieniu do konkursu o groomingu dostaliśmy wszyscy wstępne wytyczne, jak mniej więcej powinno to wyglądać. Chociaż to są takie wytyczne, które są ok dla amatorów czy osób, które nie za bardzo chcą się tym zajmować na poważnie, mieć swoje linie itd. Ogólnie polegało to na tym, żeby trzymać rybki w dosyć dużych temperaturach i karmić ile wlezie. Zaznaczono też, że powinno się robić codziennie podmianki w wysokości około 40 czy 50%. Jak wiecie, ja teraz stawiam na chińskie ryby, głównie po tym Armagedonie, który nas spotkał i zauważyłam, że tajskie ryby są troszkę słabsze i mniej odporne. I moim celem jest zakup i hodowla ryb, które będą bardzo odporne na czynniki środowiskowe i na wszelkie patogeny. Jeśli nas coś spotka, to żeby umiały sobie z tym poradzić. I właśnie moim założeniem jest uszanowanie też trochę kultury, historii, tradycji chińskiej i nie chciałabym tego za przeproszeniem, niszczyć właśnie takim intensywnym groomingiem, który by się skupiał na podbijaniu masakrycznie i sztucznie metabolizmu, tylko po to, żeby rybę upaść. Wyobraźmy sobie sytuację, to jest dosyć brutalne, ale chcę Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy dwuletnie dziecko w domu, które ma bunt dwulatka, krzyczy, wrzeszczy, po prostu nie da się z nim dogadać, ani nic zrobić. No i co? Mamy piękny pomysł. Pójdziesz do szkoły, to będę mieć święty spokój i wsadzamy takie dwuletnie dziecko do inkubatora i karmimy odżywkami białkowymi, dajemy mu sterydy, po prostu za pół roku wyciągamy go z inkubatora, wygląda jak 7-latek do szkoły. Ale jaki to ma wpływ na zdrowie tego dziecka? No dobra, ale czy można w ogóle inaczej groomować ryby? No można. Ja właśnie ten grooming trochę porównuję do sprintu i maratonu. Ten konkurs troszkę jest sprintowy, bo trwa tylko 2 miesiące, więc tutaj każdy będzie chciał osiągnąć jak najwięcej, co się da przez 2 miesiące i myślę, że nawet jest to spoko, żeby zrobić im takie krótkie lato, ale ja widzę, że ten kształt nie zmienia się tak, jak mi się podobało, więc dlatego ja teraz robię krok w tył i postaram się zrobić to wolniej, ale stabilniej. Oczywiście nie na każdym etapie mamy wpływ na to, jak możemy wygrumować naszą rybkę. Najwięcej da się zrobić oczywiście w tym okresie pół roku, ale nie zawsze mamy dostęp do takich ryb. Jeśli jednak nam się uda rozmnożyć ranczu w domu i po wstępnej selekcji możemy zacząć groomować. Tak, powiedziałam selekcji, bo niestety u ranczu największy odsetek jest właśnie tych ryb, które się nie nadają do dalszej hodowli i w takich średnich, przeciętnych, normalnych hodowlach jest to około 70% ryb, które niestety muszą wrócić pod opiekę rodziców, jak to się ładnie zgrabnie mówi. A w takich hodowlach, które naprawdę są specjalistyczne i specjalizują się tylko i wyłącznie w hodowaniu ryb wystawowych, pokazowych, to nawet 90% na rybku niestety nie przechodzi tych wstępnych testów. Ogólnie, jak wiecie, jest wiele typów ranczu i każdy kraj ma swój własny ideał, jak do niego dążyć. I tutaj na potrzeby odcinka to jest taki trochę miks i uśrednienie, dlatego myślę, że dopiero jak konkurs się zakończy, to będę chciała Wam pokazać więcej trików i więcej sztuczek, które mi się udało osiągnąć, ale też nie chcę być taka, że dobra, w książkach napisali, to ja Wam tu powiem, bo ja też tutaj właśnie przez te 2 miesiące dużo rzeczy testuję i do fajnych wniosków już zaczynam dochodzić. Więc po zakończeniu tego konkursu powiem Wam bardziej szczegółowo o groomingu, a teraz powiem Wam, jakie są podstawy. Otóż uważa się, że kaptur groomuje się jeszcze w tym pierwszym etapie rozwoju, kiedy rybka jeszcze nie ma koloru.
Żeby rybka miała dobry balans i żeby kaptur równomiernie się rozwijał, musimy zadbać o dobry rozwój czaszki. Na to najlepsze są rzadsze podmianki, gdyż wtedy ryba mniej się rusza i to daje otwiera pole do tego, żeby rozwijać głowę. Jeśli kaptur rośnie tylko na czubku głowy, albo nie schodzi na skrzela, albo co najgorsze, mamy tylko brodę, to musimy wiedzieć, że tutaj mamy poważny błąd w groomingu albo w genetyce ryby. Oprócz rzadszych podmianek na wzrost kaptura oczywiście bardzo ważna jest też dieta bogata w białko. Ja tutaj jestem fanką łatwiej strawnych robaków. To mogą być mrożone czy żywe, ale nie jestem wielką fanką granulatów, zapychaczy. Można oczywiście rybki karmić też jajkiem ugotowanym na parze. Ja też przyznam się, że karmię czasem żywym pokarmem, ale z własnego źródła. No i oczywiście nasza magiczna zielona woda tutaj wchodzi i też robi cuda. Powiem wam, co zauważyłam. W tej fazie, kiedy robiłam podmianki co 36 godzin, okazało się, że przez pierwsze 24 godziny po podmiance ryby są całkiem aktywne i pływają w miarę normalnie. Ale po upływie tych 24 godzin przez kolejne 12 godzin pływały już coraz bardziej głową w dół i były trochę wolniejsze. I właśnie to był ten okres, kiedy kaptur miał szansę rosnąć. Więc ja tutaj osiągałam dwie rzeczy za jednym zamachem. Po pierwsze to, że ryby się ruszały po podmiance wody, szybciej rosły na długość, ale z kolei właśnie opóźnienie tej podmianki, nie robienie jej codziennie wpływało na to, że niektóre naprawdę bardzo fajnie wygrumowały kaptur. No i oczywiście zielona woda jest bogaty w białko, więc jest to dodatkowe źródło pożywienia. Nie możemy też zapominać o tym, że naszym celem powinno być osiągnięcie ryby, która będzie naprawdę silna, zdrowa i też z dobrym balansem. Więc nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na grumowaniu kaptura, bo wtedy będziemy mieć rybę nieproporcjonalną. I więc musimy też się skupić w tym samym czasie, to jest dosyć trudna sztuka, na tym, żeby ryba rosła równomiernie, przy tym też rozwijała piękne i pożądane kształty. Jeśli marzą nam się ranczu z takimi pięknymi policzkami, takie jak często widzimy u hybryd, to również tutaj z pomocą przychodzi zarówno zielona woda, jak i karmienie robakami żywymi. To mogą być larwy komara, może być ochotka, artemia itd. Jeśli jednak chcielibyście, żeby wasza ryba miała 16 brud, to zapraszam na konsultację do swojej kotleciary. Co wyróżnia ranczu? Oczywiście pięknie zrobiony i zaokrąglony grzbiet. Jak wiecie, tutaj każdy kraj też ma swoją estetykę, bo na przykład chińskie czy tajskie grzbiety, które ogląda się z boku, różnią się od siebie, tak samo jak Japończycy, którzy nie mają zbytniej presji na to, żeby ten grzbiet był okrągły. Dla nich liczy się to, jak ryba wygląda z góry. Tutaj również na grzbiet mamy największy wpływ w okresie kuroko, kiedy musimy zadbać o odpowiedni wzrost szkieletu oraz mięśni. Jeżeli zależy nam tylko na delikatnej krzywiznie, to wtedy polecana jest płytka woda, nawet 10 cm w tym okresie, a jeśli chcemy pięknie i zaokrąglony grzbiet, to wtedy mówimy o wodzie głębokiej, około nawet metra. Według Japończyków najlepiej do grumowania wybierać ryby, które są dłuższe i mają płaskie grzbiety, bo mówią oni, że grzbiet zawsze z wiekiem się wypełni i może jeszcze się zrobić okrągły, ale jeśli wybieramy rybę, która już ma oryginalnie bardzo okrągły grzbiet, to tylko ona się skompresuje i zrobi się brzydka. Ale też musimy pamiętać o tym, jaki mają Japończycy stosunek do oglądania ryb z boku. To nie jest zero-jedynkowe, bo pamiętam, jak kupowałam Oreo i przyglądałam jego zdjęcia na farmie tajskiej, on był po prostu słodką kuleczką, a wraz z upływem wieku robił się coraz bardziej płaski i po prostu ten jego tajski kształt już był bardzo, bardzo widoczny. Z kolei też znam przypadki, gdzie ktoś kupuje dosyć płaską rybę i po prostu przez dobry grooming udaje mu się osiągnąć zaokrąglony grzbiet. Również zielona woda pomaga nam zachować piękny i okrągły grzbiet, gdyż znowu ogranicza trochę ruchy ryb i wtedy przez to, że one się mniej ruszają, mają szansę na to, żeby ten grzbiet się wypełnił i zrobił się bardziej okrągły i bardziej przyjemny do oglądania. Inną cechą ranczu oczywiście jest dobry, silny ogon i tutaj, żeby go osiągnąć, też musimy zadbać o te wszystkie mięśnie
Na to, żeby w ogóle osiągnąć ładny i kształtny ogon, również ograniczone ruchy, czyli zielona woda, ale tutaj mniejsze napowietrzenie, mniejszy zbiornik i większe zarybienie. Tak jak widzicie, to jest tylko naprawdę skrót, bo chciałabym Wam więcej powiedzieć dzisiaj w przyszłym odcinku, ale to jest skrót tego, na co zwraca się uwagę. I tak naprawdę niektóre rzeczy są sprzeczne z sobą. Na przykład chcemy, żeby rybka rosła, to częstsze podmianki, ale chcemy, żeby mieć kaptur, to rzadsze, więc tutaj trzeba manewrować i ustalać sobie. Nikt Wam dokładnie nie powie, jak to zrobić. I myślę, że to jest też bardzo ciekawe, żeby samemu odkrywać, co u Was służy i jakie macie patenty na groomowanie. Teraz pokażę Wam swoje ranczu konkursowe. Jak widzicie, to jest akwarium 200 litrów. Z premedytacją nie jest nalane do końca z kilku powodów. Mam zieloną wodę, ale jak przyjrzymy się, jaka to jest zielona woda, to ona nie jest bardzo mętna. Jest delikatnie zielona, ale nie jest to zupa ogórkowa. W zielonej wodzie też wyznacznikiem jej jakości jest to, że nie tworzą się bańki, tylko po prostu sobie znikają. W tej chwili mam około 23-24 stopni Celsjusza, bo obniżam, dlatego że jesteśmy teraz na drugim tygodniu groomowania i zauważyłam, że dzieciaki strasznie tyją. Zamiast rosnąć proporcjonalnie na długość, rosną im długie brzuchy, co mi się nie za bardzo podoba, więc pokażę Wam teraz gwiazdy. To jest nasza kochana Sprinkle. Ona wygrała 3. miejsce, zajęła w wystawie w Birmingham, na wystawie welonów. To jest piękna sakura, ale jak widzicie ma strasznie okrągły brzuch, więc tutaj będziemy się skupiać u niej na tym, żeby ten brzuch troszkę jednak był mniejszy. Za to ma bardzo pięknie wyrzeźbiony grzbiet, taki właśnie typowo chińskie fuzo, więc bardzo mi się to podoba. I na wystawę, na ten konkurs groomingu wybrałam ją z powodu tego, że to już jest ryba, która ma odgórnie potencjał bardzo wysoki genetycznie, a drugą wybrałam, która jest troszkę słabsza i to mi się wydaje, że też może być ciekawe, bo zobaczymy, ile da się osiągnąć. Drugą rybką, która bierze udział w konkursie, jest Popcrush. Ona ogólnie jest rybką, która już od samego początku była bardzo gruba. I w tym momencie robi się tak gruba, że po prostu tutaj mogą się stać jakieś nieregularne kształty łusek, gdyż po prostu bardzo tyje i dlatego też zmniejszam temperaturę i ograniczam jedzenie. Zobaczcie ją od góry, ona po prostu jest strasznie kuleczką. Ale też popatrzcie, tutaj nie używamy żadnych filtrów, to są zwykłe LEDy jasne, jaki ona ma intensywny kolor dzięki tej zielonej wodzie. Jak widzicie, co u niej jest do poprawy, ona przyszła z bardzo dziwnym grzbietem. Tutaj widzę, że już się robi fajne zaokrąglenie i przyszła też z dosyć sporą raną, która jest oczywiście już zagojona dawno. Także pracujemy tutaj lekko nad grzbietem, niewiele się da zrobić. To są już Tosai, ale zbliżają się do Nisai. Już są w okresie takim, że się zaczynają rozmnażać, więc też mamy coraz mniejsze pole do popisu tutaj. Karmię je w tym momencie, schodzę z 4 karmień na 3 karmienia dziennie, bo jednak zależy mi na tym, żeby były troszkę dłuższe, a chudsze. Nie dążę do takiej dryfującej kulki, bo jak wiecie, jestem przeciwna takiemu właśnie tajskiemu groomowaniu. Ich dieta opiera się ciągle na dosyć dużych ilościach białka. Bardzo dużo jedzą mrożonych robaków. Z suchych pokarmów też czasami się posiłkuje, chociaż nieczęsto. I oczywiście jedzenie żelowe repaszy, które też wpływa oczywiście bardzo korzystnie na ich wybarwienie. To akwarium, ta zielona woda tutaj jest też dzięki temu, że ten filtr jest nie najlepszy. To jest AQL 2000, który teoretycznie ma filtrować 2000 litrów na godzinę. Praktycznie po moich przemianach nie jest aż tak wydajny. Mają też oczywiście dodatkowe napowietrzenie w związku z tym, że temperatura wody jest cieplejsza, ale ja też tutaj nie podchodzę do ekstremów. Mam właśnie, tak jak mówię, 23-24 stopnie i staram się utrzymywać tą temperaturę do końca trwania konkursu. Też widzę, że ta wysoka temperatura i zwiększona ilość karmień nie wpływa dobrze na ten kształt, który ja sobie wymarzyłam
jaki chcę osiągnąć na koniec. W tym akwarium pływa jeszcze jedna rybka, to jest Solero. Zaraz Wam pokażę, bo on jest bardzo ciekawy. Solero nie bierze udziału w konkursie, ale też jest bardzo ciekawą rybą, bo on przyszedł z ogromnym kapturem, który był dosyć nieproporcjonalny do kształtu ciała. Miał po prostu ogromną głowę i był dosyć płaski. Widzę, że tutaj się robi ładne zaokrąglenie. Jego kaptur jest wielki i też ma brodę, jak nasza kotleciarka, ale wydaje mi się, że odzyskuje proporcje i ta głowa wygląda dużo lepiej, przy tym, że zrobiły mu się dosyć szeroki grzbiet, więc tutaj też mi się podoba. Wszystkie te 3 ryby naprawdę nabrały pięknych kolorów. No i właśnie myślę, że zasługą jest głównie ta moja zielona woda oraz oczywiście też rybarz. Dziękuję za uwagę. To tyle na dzisiaj, tak pokrótce o technikach grumowania ranczu i zapraszam na następny odcinek.